O, bej tуда, bratan, bej! Dobrze, dobrze! Kolena ему bej! Dobrze jest! Końcowa, 20 Bej! sekund! Prawy przybój! Ladies and gentlemen, we got a winner. Większościową decyzją sędziów. The winner by majority decision. And still, KSW middleweight champion, Namath Witam serdecznie wszystkich. Dziękuję za te gwizdy. Tyle lat byłem dla was mistrzem. Dzisiaj pokazałem słabą walkę. A tylko dlatego, że przeciwnik bardzo mocny. Dzisiaj on mi najgorszą. To była najcięższa walka w moim życiu. Sam mówiłeś, że jesteś na końcu kariery sportowej. Tak, dzisiaj już rozmawialiśmy o mnie, pamiętasz, No. że pewne sprawy, które po prostu wiesz, dość nad formą. Człowiek jak zmęczenie ma już. Fizyczne jeszcze nie, ale psychiczne. Się w ogóle... Jak czułem się, był jakiś w śnie. Poruszałem się jak... Miałem wrażenie, że jest jakiś sen, kurde, i ja tak się tu tarzam. A jak siedziałem, oglądałem to i zauważyłeś, jak oglądałem, że odcinało mnie. I miałem tak w głowie, że widzę jakąś walkę, którą walczyłem i nie pamiętam, z kim walczyłem. Normalnie ten sam obraz widziałem, co wszedłem, mówię, walczę i widzę to samo. Siedziałem tam, bo jakieś urywki w głowie mam, co jest, tak się zawiesiłem. Skąd? Nie było tej walki, nie pamiętam tego, z kim walczyłem. Zacząłem walczę i patrzę i widzę, że to jest właśnie ta historia, przy której się zawiesiłem. Po prostu coś dziwnego, ponad. Co będziesz robił w kolejnych tygodniach, miesiącach? Co? Będziesz chodził na salę treningową? Będziesz trenował? Nie. Chcę odpocząć od MMA. Jestem zmęczony tym sportem. Potrzebuję głodu. Głodu na razie tego nie mam już. Potrzebuję odpoczynku. Mam rodzinę, mam dzieci, mam matkę, ojca. I tym chcę się cieszyć teraz. Poświęciłem 10 lat, 13 lat swojego życia i zdrowia. Teraz potrzebuję przerwy, żeby właśnie dla nich poświęcić ten czas. I tym się cieszyć. Dzisiaj słyszałeś, jak gwizdali. I to jest na koniec taki kop w dupę. Prawdziwi kibice trzymają się ciebie, a na koniec takie coś. I po prostu pół roku temu już stwierdziłem, że muszę mieć przerwę. A dzisiaj po prostu i tak miałem tę decyzję podjętą, już po tej walce odpoczywam. A to, co dzisiaj się stało i zresztą potwierdziło, że no już czas już podziękować na razie. Na razie mam odpoczywa. A później się dziwisz, Czego? że ci zazdroszczą. Jak Co ty się samochód wygrasz? Specjalnie wziąłem tańsze auto. Tańsze to specjalnie wziąłeś. Tak. Żeby nie męczyć oczu, kurde. Policja. Podobno ich to męczy.
Cześć. Mameda poznałem w 2012 roku. Robiliśmy rozmowę do jednego z programów telewizyjnych. 5 lat później spotkaliśmy się w jego domu. Mamed zgodził się, abym towarzyszył mu z kamerą w czasie przygotowań do jego ostatniej walki. Nikt z nas nie spodziewał się, jak to wszystko się zakończy. Od ilu lat znasz Mameda? 14-15 lat, czyli 2002-2003. Przyszedł, zjawił się na sali. Już wtedy klub istniał, myślę, pół roku do roku. Raczkowaliśmy, była to bardziej grupa takich sympatyków. Przyszedł, pooglądał, wcześniej trenował jakieś sporty walki, ale nigdy wyczynowo, nigdy nie uczestniczył w zawodach. Wcześniej go gdzieś tam widywałem, słyszałem, że taki talent do sportu walki, bardzo szybkie ręce. To widać było, że tam całe serce w to wkładał i kurde, ani tam na milimetr nikomu nie odpuszczam. 3 walki przegrał. Było to początek MMA w Polsce i nie miał możliwości złapania doświadczenia, tak jak teraz mają możliwość inni zawodnicy na walkach amatorskich. Od razu poszedł na głęboką wodę, bo to były walki zagraniczne na Litwie, gdzie Litwini troszeczkę wcześniej zaczęli już się tym sportem zajmować i ten poziom sportowy wtedy na Litwie był wyższy niż w Polsce. Teraz jest na pewno odwrotnie. Taki zimny prysznic, ale taki bardzo zimny, nie? Że tak na dobrą sprawę odechciało się. Zaczęło się i się odechciało. Uważam, że niewiele zabrakło i Mamed by pewnie wyjechał. Najgorsze było te pierwsze 3 walki, które przegrałem. To było takie... 3 razy musiałem upaść, żeby się podnieść. Mieliśmy taką rozmowę, gdzieś tam Mamed już chciał wracać do Czeczenii, kiedy to właśnie nie wychodziło. Gdzieś tam dochodziły jeszcze problemy osobiste. No i miał taki, pamiętam dokładnie, miał taki moment zawahania, że chce wrócić. No, ja ze swojej strony argumentowałem to w ten sposób, że taki talent, który on posiada, no to się zdarza raz na bardzo, bardzo wiele przypadków i wiedziałem, że to nie jest coś, co może mieć każdy. Właśnie po tej trzeciej, ostatniej przegranej walce zacząłem rozumieć, o co dochodzi w tym wszystkim. Już nie mam zdjęć już. Tam, To ty wyłączysz, ciach. no oczywiście to było. Teraz muszę sam przejrzeć. Muszę przecenzurować te zdjęcia. Tak, to jest jak w 97 przyjechałem na ferie zimowe. I tak mi się nie chciało wracać do Polski. Po prostu umierałem w tym pociągu, jak wracałem. I zrobiłem zdjęcia, jak się żegnali z nami rodzice. To ja byłem, muslim był, czy razem byliśmy, ci sami, z którymi wyjeżdżaliśmy. To jest ojciec tych chłopaków, który nie żyje, no wiesz to. Jest ich mama, moja mama, mój brat, to jest jego rodziny. Tak jakby zdjęcia na żegnają. To akademik, w którym mieszkałem na niepodległości w Olsztynie. Teraz tam już nie ma nikt, już zlikwidowali to. Tutaj klub taekwondo. To jest etap bramki. Jak pracowałem naprawdę z sobą, przyjaciele, koledzy, to jest Rafał, Bartek, bramkarze. W jakim lokalu? Wtedy jeszcze Flash. Ale gdzie, w Olsztynie czy? W Olsztynie, na Starówce. To jest takie studenckie życie. 1 patelnia i 10 rąk. 97. Jak byliśmy na kursach języka polskiego, tak wspólnie. Sami nie było nawet co zjeść, kiedy zbieraliśmy jakieś ziemniaki, usmażyliśmy jakiś chleb i jechało się. Ciężkie czasy bywały, ale fajne.
bardzo fajne. Masz jakąś kontuzję? Nie. Boli cię kolano? Nie, na początku nie, tak na początku troszeczkę przy rozgrzewce tam, ale to normalne, coś pobolewa, coś tam. To jest normalne, że coś boli, to barki czy kolano. Są takie lekkie kontuzje, mikrourazy, które na początku rozgrzewki bolą, a później jak się rozgrzejesz, to już nie czujesz tego. I zostawiamy. Teraz jedna noga, raz druga. Dalej nie zastawienie, tak? Idziemy na kolano, na kolano. Trzymać równowagę, trzymać w plecach równowagę. Daj mi wziąć drugą, tak? 360 obrót. Postawa, zapasy, taka nogi sprężyste, nie to. Jedziemy. Lewa! Środek! Prawa! Środek! Lewa! Prawa! Lewa! Prawa! 3! Strzał, tak jest! Sprint mix, ostatni, jedziemy, go! Jedziemy panowie, 10 sekund, go, 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 go! Dawaj, dawaj, dawaj! Kolana na linii bioder! Kolana na linii bioder! 5, 4, 3, 2, czas! Odpoczynek. Nie. Bardzo dobrze. Ojejku. Najważniejsze. Może ty jest twoje pożegi Teraz idziemy po treningu za godzinę na kryokomorę. 4 minus 130. Chodzimy na 3 minuty. I tak w taki sposób też jedna z regeneracji, z takich rzeczy, które żeby kontuzji było mniej. Urodziłem się w Groznym. W 94 właśnie akurat w tym okresie zaczęła się wojna, ta pierwsza czeczeńska. I dziadek decydował, że jednak trzeba będzie wyjechać z Groznego do wioski naszej rodziny, Jaczkomartan. Tam, gdzie dziadek miał młyn i tam pozostaliśmy. Grozny, 97. To jest Zurab, to jest Murat, który nie żyje. I on i jego brat, żołnierze, jak weszli Rosjanie z piwnicy, wszystkich pouciągali, pozabijali ich. Jego też zabili i jeszcze mu ucho odcięli. Któremu? Temu. To mój ojciec i babcia, mama mojego ojca. Całą szkołę tam skończyłem. Trzeba było dalej gdzieś iść, trzeba było iść studiować. Mój ojca, tak, tutaj, gdzie to jest ja i mój kuzyn. Takie sobie zdjęcie zrobiliśmy, nie wiem po co takie, ale tutaj jakby miejsce pracy mojego ojca. Też 98 chyba lata. To moja kochana babcia, którą pokazywałem, która nie żyje. To moja siostra, młodszy ojciec. Też tam, gdzie pracuje, to takie tam sztangę wziąłem, nie? 17 lat. Tutaj, tam gdzie do szkoły chodziłem, w Rosji, z tyłu widok taki, no, tam jest taka opcja, żeby z Czeczenii wyjechali studenci za granicę, żeby studiować, bo to był okres taki, że między pierwszą czeczeńską wojną a drugą, bo w 96 ta wojna zaprzestała, tam gdzieś było przerwa do 99 roku. 97 to było, tak wydawało się, że wojna się skończyła i że czas ten państwo odbudować. No i jako młodzi ludzie mieliśmy wyjechać za granicę i skończyć studia, wrócić, żeby właśnie ci młodzi, wykształceni ludzie budowali to państwo. Wyjeżdżając w 1997 roku, wyjeżdżałem z zamiarem powrotu
To Wrocław 98, 99. W zimę przyjechaliśmy do chłopacy, którzy w Wrocławiu studiowali. Tutaj nas w Olsztynie odwiedzili chłopacy też. To Ilias, Arbi, Ilias, Arbi, Alek, ja. Taki skromny, wiesz, poczęstunek studencki, tam jakieś ciastka, wiesz. W akademiku, w pokoju takim malutkim. Pierwsze słowa są bardzo fajne, bo na granicy wtedy jeszcze nie było tych wiz nie było w Polsce, bo były te vouchery, tak zwane. I wjeżdżaliśmy z dokumentami, ze wszystkim i nas naprawdę w Tiraspolu nas zatrzymali, powiedzieli, że muszą sprawdzić. No i wsadzili nas w pociągu, celnicy i tam sprawdzali wszystko. No jak sprawdzili wszystko, to nas puścili, czekaliśmy na kolejny pociąg i wyszliśmy sobie na spacer w Tiraspolu. I podchodziliśmy, rozmawialiśmy z kimś tego, zagadywaliśmy i tylko słyszeliśmy nie rozumiem. No i to było pierwsze słowo, które się nauczyłem, to było nie rozumiem. A masz w telefonie film z Czeczenii? Teraz mam z niego w górach byliśmy. Teraz byliśmy w górach, nie? Już są kuzynowie moi. Są góry. Czekaj, nagranie mam jakieś. Siemano. To nie są góry polskie, to są góry kaukaskie. Proszę bardzo. Pięknie. To są baszty, które mają kilkaset lat. Piękny widok, naprawdę. Chyba ta kamera to nie może tego przekazać tego. A jakie studia skończyłeś? Zarządzanie administracji. Urzędnik. No. Powiedzmy. Powiedzmy urzędnik. Niech będzie. Światła oślepiają cię lub dają błyszczeć klatka. Ogranicza cię lub rodzi iskrę, walka. Krew potu ze świat na barkach. Jedyne co cię ogranicza, brak to wyobraźnia. Światła oślepiają cię lub dają błyszczeć klatka. Ogranicza cię lub rodzi iskrę, walka. Krew potu z ostra jazda. Nie wchodzi w grę porażka. Satysfakcja, ta żadnia. Tylko się przebija blask świtu. Wojownicza prawda nie dla prawdy. Mam nadzieję, że to bombardował Ale nie róbmy się, jak przybijemy piony i nie będziemy się ten, dobra? To nawet jest naprawdę. Ja mam kurwa nie pieniądze. Nie, ale ja o czym mów, nie i... O to nie chodzi o to. Nie, robimy normalnie to na... Strefa ja robię. Nie widzę, no, że 2 dni temu. No nie gadajcie ze sobą, co wy, kurde. My to zaraz możemy w ciebie jebnąć, nie? Cel na początku był inny. Studia, skończyć studia i tak dalej. Ja tego nie wiedziałem. Nie było to moje marzenie, nie było to, co chciałbym robić w życiu. Tym bardziej, że tak się pokładało, że tak naprawdę skończę studia, skończyłem te studia, co dalej? Wracać do kraju, gdzie jest wszystko jeszcze niestabilne. Można było wrócić. Czy spróbować się w tym tak naprawdę i o czym marzyłem zawsze. Spróbować siebie w sporcie. Tylko za bardzo nie miałem gdzie tego robić. Była w tym okresie, gdzie kończyłem studia, to powstał klub taki Arachion MMA Olsztyn. Wtedy ten sport w Polsce w ogóle nie był prawie znany. Mamet, powiedz mi, ja cię zawsze widzę uśmiechniętego. Halo? Zawsze cię widzę uśmiechniętego, teraz jesteś uśmiechnięty, wchodzisz uśmiechnięty. Wiesz, jak to się mówi? Jak jest pracownik uśmiechnięty, to znaczy, że ma za mało roboty. Ty już jesteś znudzony tym wygrywaniem? Witam wszystkich. Czy jestem znudzony? Nie jestem. Dobry humor mam, bo mam. Bo jest wszystko dobrze. Układa się. To robota jest w porządku. Wychodzisz, bijesz.
Ty schodzisz. Robota jest w porządku, wchodzisz, bijesz, schodzisz. No ja bym to dała na pierwszą stronę, naprawdę. Bohaterowie 2 walk wieczoru gali KSW 35 w Ergo Arenie. 27 Wszędzie normalnie tutaj cała czwórka do zdjęcia. Zgiło mnie. Jak się odnajdujesz w takich sytuacjach? Na takie impreza. Tak. Jak się odnajdujesz? Tak siedzę z tyłu tu na zapleczu. I czekam, nie wiem na co. Nie jest dużo ludzi, spokojnie jest. Ale lubisz to? Taka część jest, którą trzeba jednak z kibicami pokazać się, zdjęcie porobić. Promocje, gale, walki, to jest oczywiście nieodłączny element tego wszystkiego. To musi być. Czy to lubię? No nie wiem. Myślę, że jest w porządku, mnie to nie przeszkadza. Ze świat na barkach, jedyne co cię ogranicza, brak to wyobraźnia. Światła oślepiają cię lub dają błyszczeć. Klatka ogranicza cię lub rodzi iskrę. Walka, krew, pot, łzy, ostra jazda. Nie wchodzi w grę porażka, satysfakcja. Jesteś mistrzem, a presja chce założyć ci balachę. Gdy wychodzisz na halę, w tle słyszysz tylko skupienie w 100%. Wszystko w twoich rękach, tak tworzy się historia, którą świat zapamięta. Iść tędy? Tak bokiem? Wiesz, żeby już nie robić zamieszania tam na scenie, bo... Ostatnia runda, wiesz, że musisz to wytrzymać. Pot na treningu to mniej krwi na ringu. Szacunek do samego siebie jak do przeciwników. Kiedy biją brawa, bo widzą co tu się stało. Tylko ty wiesz, że nie przyszło to do ciebie samo. I od początku, jak ja tylko usłyszałem, że jest taki klub, no to ja od razu tam się udałem. Jeszcze pisałem tą pracę magisterską i przy okazji już zacząłem trenować. Tak naprawdę to nie było tak, że myślałem, że w tym coś osiągnę. Po prostu chciałem powiedzieć, ja sobie zdawałem sprawę, że mam 23 lata i że mam już swój wiek i raczej w tym nie da rady nic osiągnąć. Ale dla siebie zawsze chciałem spróbować potrenować, może parę startów. Dlatego, że po prostu dla siebie powiedzieć później, że spróbowałem. Do dziś jesteśmy razem z tymi 2 trenerami już 13 lat. O, gdzie widzę? O, tak na mnie, tak, oj, tak. Coś mam plan, nie? Trudno go do ciebie. Jest. Ale jesteś taki naoliwiony, fajnie. Prawie jak sam już nieźle. W sensie szkoda, że to nie jest tak skonstruowane, że jak będziemy starzy, żeby można było sobie wszystko to tworzyć, nie? Żeby te wszystkie, kurwa... Przepraszam, ile ty masz lat? Chore krwi, ale nie mówię, jakbyś miał 60 lat, nie chciałbyś być na przykład w takim miejscu, raz jeszcze to zobaczyć, nie? Mam telefon. Dalszcie teraz. Dobra. Nie, no nie zrobię. Myśmy już mieli dość dobrze rozwiniętą federację, a Mamet był już środowiskowo oczywiście i na poziomie takim, na jakim wtedy ta dyscyplina była znana. Był już znanym zawodnikiem, to znaczy wygrywał swoje pierwsze walki, głównie w dyskotekach. Tam organizowało się, to się naprawdę kojarzyło, źle się kojarzyło to, bo to przyjeżdżali tam część zawodników, którzy trenowali, no i tam jakiś półświatek, jakiś taki, wiesz, no i to było źle kojarzone. Ja na taką dyskotekę po prostu kiedyś pojechałem, akurat zdecydowałem się pojechać na tą dyskotekę, a nie inną, dlatego że ona była w Warszawie. I to była dyskoteka, która była mi bliska ze względu na dystans. Pojawiłem się tam i zaproponowałem mu współpracę i tak się poznaliśmy, połączyła nas praca. Ludzie, którzy nawet widzieli o tym sporcie, to się bali tam nawet przyjść, obejrzeć to. I to było kojarzone z tym walkach w klatkach, że te walki bez zasad i tak dalej. I tak to wyglądało na początku. Że mało się zarabiało, to my zarabialiśmy gdzieś tam na bramkach, gdzieś pracowaliśmy i tak to wyglądało, że te wyjazdy były bardziej takie hardkorowe. Przyszła taka sytuacja, że dostaliśmy zaproszenie od jednej z chorwackich małych gal. To była wtedy dość prężnie działająca scena MMA ze względu na Mirko Krokopa Filipowicza, który był wtedy
w topie topów i swoim, i w ogóle w topie topów, jeśli chodzi o światowe MMA. Jechaliśmy Paweł, Szymon i mój menadżer od początku i mój przyjaciel też, Maciej Kowulski. Wpadł na pomysł, że on pożyczy samochód od kolei, Land Cruisera takiego dużego. Zapomniał, że nie ma prawa jazdy i ruszyliśmy taką drogę. Jeszcze przy okazji okazało się, że ten samochód na zamkach nie miał zamku, jakby wyglądało, jakby był samochód kradziony. Pożyczone auto, brak prawa jazdy, no i Mamet, którego relacja z polskim rządem była jeszcze niejasna do końca, bo on jeszcze wtedy nie był obywatelem Polski, tylko reprezentował Polskę i jakby oczywiście był tu legalnie, natomiast podróżowanie po Europie było utrudnione, trzeba było jeszcze, pamiętam, załatwić jakieś papiery z Rosją. Pierwszy postój policyjny mieliśmy na Słowenii. W nocy, jak Maciek pomylił na rondzie, pojechał pod prąd. Ja nie wiem, jak to on zrobił. A na to rondo wjechała policja. I akurat w tym momencie wiedziało, że on to robi. I on przyspieszył, bo wiedział, że prawo jazdy nie ma tu. I policja za nami się puściła. Przeskoczyłem do Mameda. Mamet jako dziecko wojny zachował się najbardziej przytomnie, czyli w 5 sekund przykrył mnie kocem i udawał, że śpi ze mną. A nasz operator próbował przeskoczyć na miejsce kierowcy po to, żeby udawać, że jest kierowcą. Kolega z prawej strony tylko zdążył nogę przyłożyć i mapę wyciągnąć. W tym czasie pan policjant otworzył drzwi do samochodu i zapytał, co wy robicie. Na to Maciek z tyłu podniósł się i powiedział takim półśpiącym głosem, co się stało, gdzie ja jestem. Także Maciek do końca dograł swoją rolę. Nas przeszukali, wszystko zrobili i puścili. Idziemy zobaczyć, czy Mamet jest już wystarczająco skoncentrowany do walki. Mieszkaliśmy w jakimś małym pensjonaciku, tak jak zwykli turyści na wyspie Pag, która dzisiaj jest taką chorwacką Ibizą. No i Mamet pierwszy raz się kąpał w morzu wtedy, więc to też była dość ciekawa przygoda. No i pojawiliśmy się na gali i okazało się, że weszliśmy jeszcze nieprzebrani i okazało się, że Mamet musi za 5 minut wejść do ringu. No więc kiedy ja poszedłem negocjować tą sytuację, powiedziałem, że słuchajcie, no mieliśmy bić się tam o 19:30, a jesteś 17, dlaczego chcecie, żebyśmy wychodzili do ringu? No to dowiedzieliśmy się, że w takim razie możemy wracać, nie będziemy w ogóle walczyć. Więc sytuacja zrobiła się dość nerwowa, bo przejechaliśmy tam pewnie 1500 kilometrów, żeby dotrzeć do celu. I była to dla nas duża wyprawa. Więc Mamet zdecydował się, jak prawdziwy mężczyzna, że on się rozgrzeje w te 5 minut. No i rozgrzał się w 5 minut. Bardzo dobrze, swoje, spokojnie. Tak. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Tak, i obijasz mamy. Uważaj na nogę, uważaj na nogę. Tak. Kręcik. Dobra, tak, idzie. Zlał okrutnie Igora Pokrajca, który nie mógł tego przeżyć i zaraz jak go wyciągnął mu dźwignia na nogę, Igor Pokrajec się poddał, a kiedy zdał sobie sprawę, że u siebie na wsi, w swoim pod gołym niebem plenerze, w którym odbywała się gala, przegrał, no to jak Mamet z niego schodził, to wstał i kopnął Mameda już po gongu. Nastawienie kibiców okazało się, że nie za bardzo było pokojowe. Też powiem, po wygranej walce myślałem, że nas tam rozszarpią, nie? Bo okazało się, że ja miałem przegrać, ale nie przegrałem. No. Krzyczeli do Maćka, pokazywali, że mu gardło pociął. Prekid borby od drugiej rundy. Połowa na kolano, pobjednikiem Mahmed Khalidov.
Najpierw ledwo się dostaliśmy na galę, potem przyjęliśmy wyzwanie, wygraliśmy, ale dostaliśmy jeszcze baty, jeszcze nam grożono, a to wszystko za, jak się domyślasz, parę złotych, bo to nie były kontrakty, które w jakimkolwiek sposób przystawały do pieniędzy, które dzisiaj są w branży. Brawo! Jak się czujesz? Co? Czemu słabo? Co? Słabo, bo wiesz, Ale czemu? wagę zbijałem, to wiesz. 3 kilo, 40 minut. Resztę końcówkę robiłem 3 kilo w sali, nie? Powiedz, jak się czujesz w takim dniu. Mamy jeszcze dobę do walki. Jutro będę myślał, jak będę się rozgrzewał do walki. Będę rozgrzewał się do walki, będę ostatnie minuty będą przed wyjściem do walki, wtedy będę się skupiał już i zawsze tak robię i będę się koncentrował. Patrzyłeś dzisiaj na Azisa i co myślałeś? Nigdy nic nie myślę. Dla mnie to nic nie znaczy spotkanie, już spojrzenie w oczy. Ja to traktuję jako robotę. Wchodzę, patrzę mu w oczy, bo trzeba to zrobić, bo na ważeniu tak się robi. Nie ma jakichś szczególnych emocji związanych z tym podczas ważenia i patrzenia sobie w oczy. Żadnych emocji. Traktuję to po prostu. Wychodzić trzeba zrobić. Czy nie masz żadnego lęku, że przegrasz? Nie może być lęku teraz już. No już to jest za późno na lęk. Już za ciężko trenowałem, żeby teraz jakieś lęki mieć. No, jest jakiś tam taki stresik lekki, jest są takie emocje związane z walką, że to tyle ludzi będzie, wychodzisz do walki. Jest taki dreszczyk, fajny dreszczyk, który mnie odwrotnie robi taką robotę, że motywuje. Cynicznie to trochę tak. Jak? Cynicznie. Dlaczego? Cynicznie. No ile jest takiej chęci, tego wariactwa, tej walki, wygrania, a po prostu wyjścia i zrobienia roboty swojej. Gdzie jest granica? Ono już zatarło. Tak to odczuwam, że to już zatarło. Już po prostu wychodzisz i po tylu latach to się przerodziło w robotę, którą robisz. Niekoniecznie zawsze musisz wygrywać, to jest normalna rzecz, ale to jest robota. Wychodzę, robię i tyle. branży
ogłoszono mamedowość, czyli przede wszystkim specjalistycznie mówiąc timing, czyli coś, co nie każdy posiada, coś, czego nie do końca da się wyćwiczyć, czyli tą taką czutkę w walce, gdzie umie uderzyć w tym momencie, gdzie akurat trzeba, umie złapać dźwignię w tym momencie, kiedy na ułamek sekundy ktoś zostawi rękę. Mamed jest praktycznie jedynym zawodnikiem u nas, u którego nie ustalamy na sztywno planu na walkę. Ustalamy pewne zakresy, na co musi zwrócić uwagę, w czym jest jego przeciwnik mocny, jakie ma słabe strony, ale nie ustalamy stricte sztywnego planu runda po rundzie i tak dalej. Zostawiamy bardzo duże pole dla Mameda na jego, powiem, własny styl. Na jego własny styl, żeby on pracował to, co teraz czuje. To jest takie, można powiedzieć, że na łatwiznę, że rób, co czujesz, prawda? Ale Mamed taki jest. Po prostu jeżeli powie mu się, że może tylko i wyłącznie jedną rzecz robić, na przykład, nie wiem, unikać ciosów rękoma, ma tylko kopać, no to Mamed zrobi odwrotnie, bo akurat będzie czuł w tym momencie uderzenia ręką i to zrobi. To jest coś, czego nie można się wyuczyć, tylko po prostu się to ma. I to jest charakterystyczne poruszanie, ten luz Mameda Khalidowa. Wewnętrzny low kick. I zdaje się, że dostał tam w krocze Ryuta Sakurai. No nie było tutaj zamierzone. Mamed, Ruszył do przodu, przepraszam, tak. będzie miał Japończyk oczywiście czas na to, aby dojść do siebie. My zapewne zobaczymy to za chwilę na powtórce. Zdarzają się takie sytuacje, kiedy zawodnik jest w ruchu. Mamed nie chce, żeby ta walka zakończyła się w ten sposób. Patrzymy, ruszał do przodu, skrócił dystans i dlatego ta noga Mameda, zresztą niech Państwo spojrzą na twarz Mameda Khalidowa. Nie chciał tego zrobić. No miejmy nadzieję, że Ryuta Sakurai podniesie się z desek i będzie chciał kontynuować tutaj wielki grymas bólu. No nie wiem, czy w ten sposób chciałby zapisać sobie zwycięstwo przez dyskwalifikację Mameda, ale sytuacja jest według przepisów no bardzo, bardzo niekorzystna dla naszego zawodnika. Sakurai to jest walka Sakurai. 2 razy walczyliśmy z sobą. Pierwsza walka była ciężka. Ryuta Sakurai raczej ochoty na kontynuowanie tego pojedynku nie ma. A Państwo nawet tutaj widzieli, była taka walka podczas konfrontacji, kiedy Grzesiek Jakubowski do swojego benefisu nie założył ochraniacza na krocze, a jego rywal Bułgar Radew kopał, go atakował kolanem. Odnosi się powoli Ryuta Sakurai, no nie wiemy, czy tak gdzieś samurajska krew nie weźmie góry i nie będzie chciał wygrać tego pojedynku w ten sposób. Po prostu było to niemądra walka z mojej strony, niemądrze poprowadzona. Oczywiście wiemy, że to jest niezwykle bolesne. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że on jest tutaj człowiekiem pokrzywdzonym. I oczywiście także zdajemy sobie sprawę z tego, że wszystko zależy od niego. On będzie walczył. On w tej chwili machnął ręką, pokazał Mamedowi: wstanę, będę walczył. To są właśnie takie walki, których nie trzymałem się taktyki, nie trzymałem się jakiejś tam chłodnej głowy, spokoju, takiego rozważania podczas walki, że myślenie podczas walki. Po prostu się uparłem, raz nie odklepał, ja chciałem go udusić, on nie odklepał i jakoś tak w głowie tak mi się przełączyło, że ja za wszelką cenę chciałem go udusić. I przez 3 rundy ja go próbowałem dusić, on nie dał się udusić i tak przewalczyliśmy 4 rundy. Czy Mamedowi uda się wychwycić chociaż jedną rękę? Trudna sytuacja, wypadają za liny, a walka trwa nieprawdopodobne. 18 minuta tego pojedynku. Ryuta Sakurai, Mamed trafił. Są trudne zadanie. Obalenia po jednym dla każdego, ale kto pracował bardziej z góry? Jakaż straszna. Szanowni Państwo, decyzją sędziów walka pozostaje nierozstrzygnięta, jest remisowa, a to oznacza, że pas mistrza Federacji KSW pozostaje w rękach Mameda Khalidowa. Nie będziemy płakać. Tak to wyglądała ta pierwsza walka. Koniecznie chciałem drugiej walki, koniecznie chciałem rewanżu. I już w drugiej walce trzymałem się taktyki, trzymałem się spokoju i udało się jednak udusić. Różne wysiłki, różnego relaksu każdy pożąda, ale byśmy byli spokojni, potrzebna harmonia najpierw.
samego rańca. Nie widzę żadnych przeszkód, by budżet sobie poprawiać, ale po pewnym czasie potrzebna regeneracja. Gdy po ostatniej rundzie gong kończy zman... Już masz, już działa. Czekaj, kuźwa, no ty. Weź się, Zrób mi szybko fotel. no dawaj. Dobra. Dzięki, mam. No chodź. Błagam o zdjęcie. Dawaj, ja zrobię. Halo? Dawaj, szybko. Można zdjęcie? Kolega, zabij. Powodzenia. Co teraz w tobie siedzi? Teraz? Teraz taki jest... Na razie nic jeszcze. Jak się zacznę rozgrzewać już, na razie jest taki spokój. Ciśnienie zmierzyli, ciśnienie jest okej. Na razie jest... Na razie jest pustka. No i zobacz, spójrz jeszcze sobie tam, jak się czujesz. Dobrze? Powiem ci, dlaczego to jest ciężkie powiedzieć, jaki jest kluczowy moment, postawić te kroki. Jakbyś mnie zapytał, jakie są kluczowe kroki w rozwoju polskiego MMA, to z pewnością bym ci łatwo to wymienił i najważniejszym bym był Mamed Halidow. Ale jakbym miał powiedzieć, jakie są najważniejsze kroki w karierze Mameda Halidowa, to bym się zastanawiał, dlatego że każdy był ważny. Mamed tak szybko stawiał sobie poprzeczkę, co stało się potem jego wielkim dylematem. Wzbudził tak ogromne oczekiwania, że właściwie już samo zwycięstwo, wielkie zwycięstwo, szybkie zwycięstwo nie wystarczało. Ludzie chcieli cudów, gromów z nieba. On nie był człowiekiem dla ludzi, i trochę stał się ofiarą swojego sukcesu, ale on cały czas przyjmował wyzwania. Kiedy kończył walkę w pierwszej rundzie dźwigniami, mówili, że nie umie boksować. Więc wychodził do następnej walki, nokautował swojego rywala. Później ktoś tam mówił, że ma rywala takiego i takiego, więc prosił, żebyśmy mu załatwili rywala innego i innego. I całe życie jego było jakimś jednym wielkim wyzwaniem. I ciężko powiedzieć, raz czysto sportowym, raz popularnościowym, zmierzenie się z legendami i tak dalej. On te wszystkie drogi przecierał, ale myślę, że takim najtrudniejszym krokiem w karierze Mameda, bo nie chcę powiedzieć, że to była walka, chociaż to też jest walka, to było zmierzenie się z tą przestrzenią, że Mamed Halidow jest pierwszą gwiazdą światowego pokroju i pierwszą gwiazdą w Polsce kalibru ogólnopolskiego, która jest znana tylko i wyłącznie przez to, że jest zawodnikiem MMA. I to była dla nas nowa sytuacja i też dla niego. I zawsze pionier musi rozbijać głową mur, poza tym, że toczyć walki.
Dopuszczasz wygraną za wszelką cenę? Nokaut, który się kończy paraliżem? Nie, za wszelką cenę. Zwycięstwo za wszelką cenę, no aż tak to nie jest warte, żeby wyjść i kosztem swojego zdrowia. No. Nie zakładasz, że może to ci się jednak przytrafić? Miałem taką sytuację poprzednie z walką, przed operacją. Lekarze powiedzieli mi, że przed walką 3 tygodnie, do miesiąca przed walką, że w ogóle nie powinienem chodzić. Mam kręgosłup w pokochanym stanie, odcinek ten szyjny i on się nadaje do operacji. Jak lekarz zobaczył odcinek szyjny i że cały rdzeń jest zaciśnięty przez dysk, który wyszedł i powiedział, że nie powinien w ogóle stać na nogach. Jest! Noga i oczywiście! Taktarow kręci się teraz po nogę swojego rywala Mamed Khalidov. Czy będzie w stanie coś wyrzeźbić? Nie! Przechodzi do pozycji, aby być z góry w gardzie i będzie teraz pracował ciosami nad rozbijaniem głowy Bretta Hoopera. Jedyny mięsień trzyma. W nocy się budziłem, ręce drętwiało mi, w ogóle nie mogłem wstać. Miałem takie 3 tygodnie przed walką, miałem takie objawy. I mimo tego? I mimo tego wyszedłem do walki. Było ryzyko, że gdzieś przy mocniejszym skręcie albo coś, że może coś się krzywda stanąć. Mogło skończyć się paraliżem. Tak, to może było głupota, ale w tej walce bardzo ostrożnie walczyłem. I za wszelką cenę walczyłem, żeby wygrać, żeby sobie krzywdę zrobić, tylko przywalczyłem tak, żeby tą walkę wygrać. Czyli jednak poszedłeś na ryzyko. Co w tobie takiego było, że za wszelką cenę walczyłeś, zaryzykowałeś kalectwem? Na tym tak się nie zastanawiałem, nie myślałem o tym. Bo to było 3 tygodnie przed walką i przepracowałem te 3 miesiące ciężko. Szkoda było mi odpuścić. Szkoda było odpuścić jakby... No to jest głupota, to jest głupota. Ja nie potrafię tego teraz jak nad tym się zastanawiam, to może tego nie zrobię, ale jak przyszedłem operację i na ile to było poważne, nie zdawałem sobie sprawy po prostu i wyszedłem do tej walki, nawet mając takie objawy, jakie miałem. No i dzięki Bogu nic się nie stało. Szanowni Państwo, mamy jednogłośną decyzję sędziów. Sędzia Cezary Wojciechowski 30-28. Sędzia Ben Cartridge 29-28. Sędzia Radosław Grela 30-27. Zwycięzcą walki wieczoru gali KSW 29. And the winner is Mamed Khalidov! Edo Kafkas! Minut naprawdę dobre jest, solidny. 2 tygodnie po tej walce byłem już na stole operacyjnym. Miałem operację na odcinek szyjny. Teraz pajacujesz, bo ci nagrywają, że kolegami jesteśmy? Powiedzieliśmy, że jak niby koledzy jesteśmy. Sprawę. W momencie, jak się zacznie druga walka, to wyciągam was z szatni i ustawiamy się do prezentacji. Nie jestem w stanie powiedzieć wam, o której godzinie, no bo to wszystko zależy, jak panowie skończą. Grzecznie się zwraca, bo jest teraz w telewizji, będzie o nią głośno. Szanowny panie Mamedzie, szanowny panie Marcinie. Nie, ja to jestem tylko dodatkiem. Bo teraz palifrana, że kolegami jesteśmy, żeby sobie nabić oglądalność. Mama, ja ciebie ustawię, natomiast dokładnie tutaj znajduje się twoja pozycja. Będę cię ustawiała przed ekranem, który będzie opuszczony i w momencie, kiedy ekran się podniesie na wysokość już, że będziesz mógł swobodnie przejść, to sobie stawisz kroczek do przodu, tam jest zaznaczony drugi punkcik, taki, dobrze?
się zadławił zaraz. Patrz. Mnie też. Dobra. No. 3, 4. Uwaga. Go, ruszacie. Niech zgadnę, nie udało się zrobić ani jednego... Co tam było? Ty, ale jak ty idziesz, kurwa? Ale co to było? A ty co robisz? Kurwa, bo się próbuję skoncentrować na tym, a ja tak. Może ich zmontujemy? Mega pewny siebie podszedłeś, ty. A ty taką... No, za bardzo nie wiedziałem, jakie walki, tak samo jak on ze mną, ja z nim nie wiedziałem tej walki. No. On tam w tej samej wadze byliśmy i staraliśmy się sobie w drogę nie wchodzić. No aż przyszedł taki moment, ja tej walki nie potrzebowałem, ani Michał tej walki nie potrzebował. Potrzebowali tej walki kibice. Kibice chcieli tej walki. Dużo osób mówiło, że to jest absurd, że w tej wadze jest dwóch zawodników, którzy wygrywają cały czas, a ze sobą nie są zostawiani. Jest to sport. Kibice tego chcieli i tego dostali. Bo to był ciężki okres dla mnie ogólnie, bo to były po operacji, byłem akurat rehabilitacja, powrót, walka z przyjacielem. Doszło do tego, co w końcu stać się musiało. Już przygotowanie było tak naprawdę, bo jest łatwiej, jak przeciwnika masz. Nie kolegujesz się, nie znasz go, jak już dostaje. Ja najlepiej lubię, jak 2 miesiące wcześniej wiem, z kim walczę, już widzę jego twarz i to mnie motywuje podczas przygotowań. W tych przygotowaniach nie miałem motywacji i jak myślałem o nim, to widziałem tego Michała, któremu zawsze kibicuję i tam wszystkie nerwy oddawałem podczas jego walki, jak on walczył. I teraz na niego patrząc, na przeciwnika nie potrafiłem na niego patrzeć. Tak? Starałem się po prostu trenować ciężko, ale nie myśleć o nim. Jak wyszedłem do walki, to jest automat po prostu. Ja zauważyłem, że każda moja walka wygląda tak, że ja dochodzę do klatku, do ringu, wchodzę i tam coś się przełącza. Przełącza się w głowie całkowicie i po walce, jak walka się kończy, dopiero mi się z powrotem powracam do normalności. I w tej walce tak samo było. Mamed Khalidov wygrał! Mamed Khalidov jest człowiekiem, który stworzył absolutnie całkowicie nową historię. Nie tylko polskiego MMA. Innej opcji nie widzę, ale wiadomo, to jest walka. A więc wszystko się może zdarzyć, aczkolwiek zrobiliśmy wszystko, żeby tę walkę wygrać, także jesteśmy przygotowani na 100%, nawet na 200%. No i myślę, że pas zostanie u nas. Tyle mogę powiedzieć przed. Ale na pewno 15 minut.
Gdzieś na 23. No, będziemy gotowi. Która jest godzina? 4 godziny. Potem to 22 się tam zacznie po kolei troszkę grzać po. Jeszcze zaś będą jak przerwy, żeby tam 15-20 minut przed walką już odpoczywać sobie, nie? Podmęczymy się trochę, nie? Na rozrzewkę. Co? Zablokujemy się lekko. Oczywiście. Standardowo. Co to znaczy zablokujecie się? Zablokujecie się? Nie, to jest taki jakby sposób przeprowadzenia rozgrzewki, że prowadzimy rozgrzewkę w taki sposób. Na początku ona była normalnie, standardowo, ale w pewnym momencie robimy ćwiczenia, które doprowadzają do zablokowania oddechowego. Po prostu on ma w tych konkretnych ćwiczeniach, one trwają 2-3 minuty, ale pod rząd są to wykonywać ćwiczenia różne, do takiego w cudzysłowie skrajnego zmęczenia ma doprowadzić, po to, żeby on naprawdę przestał oddychać. Długi odstęp do walki 20-30 minut i on sobie wraca tym oddechem i co to daje? Daje to, że nawet jeżeli przed samą walką występuje jakiś tam stres, to te zablokowanie gasi ten stres, nie? Bo tak jak ten stres jest nieprzepalony, nie ma tego zablokowania, to wychodzi do walki i przy pierwszej jakiejś tam akcji, mocniejszym zrywie, interwale, nie wiadomo, nie? Może być tak, że te zablokowanie nastąpi podczas walki, a wtedy ciężko już wrócić, nie? Już nie zostawaj, bo to jest ten moment. Tak, to jest ten moment kontry. Już nie ma. O, właśnie. Od razu wybiję do tyłu. Jeszcze raz. Tak jest. I teraz po odskoku jeszcze raz tylny prosty i przedni sierp. Co się stało? Drętwieje? Będziemy zaraz wycinać jeszcze raz. Dobra, czas. Co jest który? Patrz. Dobra. Co musimy robić? Nie, wiesz co? Co? Trzeba się klejkę ściąć. Ściąć? Nie, bo to jest jeden. On tak cisną. Kurde, nigdy dobrego nie zrobił, nie? Gówniany ten kwiat zawsze. Palce mi drętwieją. Rękawice też są słabe. Zawsze problem z tymi rękawicami, nigdy jeden dobry zębarz nie zabrał. Zdjąłeś wszystkie? Daj spokój, kurde, zresztą mnie ręce drętwieją normalnie, palce mi drętwieją. Stregadę normalnie. No chuj, to wystarczy. Muszę zdjąć to, proszę. Słuchaj, no tam jest za mocno, kurwa, mać. Palce drętwieją. Aha. Dobra, jest okej? Dobra? Kto tam nie rozcisł? Kto go? Może jeszcze raz zrobimy, tak? Nie. Nie ma czasu, nie ma. No, jest spoko. Dokładnie. Bardzo dobrze. Biegnięcie w dwie nogi, to co robiłeś dzisiaj z głową tutaj, po prawym prostym tym, nie? Że naciągamy go na siebie, prawy i wtedy jest. To wtedy pasuje, nie?
już. Raz, 10, 3. Raz, 2, 3. Czas, jedziemy. Clinch. Tylko się ściskamy mocno. Mocno się ściskamy, wejścia, wszystko, tak jest. 20. Zablokowało? Nie. Jedziemy. Spraw, podsłuch. Ostatni. Raz, 2. Raz, 2. Raz, 2. Ile? Raz, 2. 20 sekund zostało? Ostatnie. Tak jest. I czas. Dwójka, sierp prosty. Ostatnia seria. 15 sekund. Jedziemy. Dwójka. Baba, 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 baba. Raz. Tak jest. Odpoczywa. Poszło? Poszło? Zajebiście. Koniec. No już mam trudno, nie myślę. Nie myśleliśmy, to już to zostawiamy, bo lepsze to będzie. Dobrze. Wykrzycz, wszystko super. Niech to wylezie ze środka. Bardzo dobrze. Kiedy ci przyszło myśl, że rok czasu przerwy? Już przed walką wiedziałem. Kiedy? Już pół roku wcześniej. Ale przed filmem mówiłeś, że najpierw myślałeś, żeby się wycofać. Nie, po prostu potrzebuję przerwy. Są osobiste problemy, które muszę rozwiązać. Muszę się tego głodu trochę. Fizycznie byłem przygotowany. Najlepszy taki moment, gdzie człowiek ma dość tych czegoś. Teraz przygotowania były na siłę. Jestem zmęczony już tym sportem. I po prostu potrzebuję przerwy. Nie smakuje ci to zwycięstwo? Nie, dziękuję, nie lubię. Ja nie walczyłem, ja miałem ścieżkę głowy. Gdyby ktoś wiedział, co się dzieje u mnie w życiu osobistym, już by dawno nie walczył. Ja w ogóle nie mogę na nogę chodzić, ja miałem tak zbite, dlatego ja się rzucałem, kurde, na glebę cały czas. Bo ja poruszałem nogi, nie wiem, zobacz, co się jest na nogi.
bolało śródstopia? Ja miałem tak zbite. Promieniuje, wiesz. Po prostu ja stopa mam tutaj strasznie zbitą, nie wiem co się dzieje, dopiero to się dzieje. Na nogach chodzić nie mogłem. I z głową przestałem pracować po pierwszej rundzie. Pierwsza, okej. Ja miałem... Sorry, wszystko, kawałek brakowało tej nogi. On miał przez chwilę, ale nie puścił. Chrupnęło mu normalnie całą stawę sterową. Wrywałem ją, chrupała, kurde, jak szłonie. Ale nic. Czyli tam to było, ale to nie było tak pewnie. Ale ja stopą mu wyrwałem. Wiem, ale jakby było też fajne, bo on mówi, że połamane. Co tam było połamane? Nic nie było. Nie było połamane. Wrócisz? Jak się pojawi głód do walki, jak pojawia się, jak będzie grała głowa z ciałem, to tak. Jak nie będzie grało, nie będę tego robił na siłę. Kiedyś powiedziałem, że i mówię cały czas, kiedyś mnie pytali o dzieci moje, czy chcesz, żeby oni robili to samo. Powiedziałem, że jeżeli nie czują tego i nie mają talentu w tym, a będą robić tego, bo ja to robię, no to nie pozwolę. A ja teraz mam w głowie tak, że właśnie robię to, bo robię w tym ostatnim przygotowaniu do walki, więc teraz potrzebuję się i poczuć głód ten znowu. Głód walki. Tego zębu dzisiaj nie miałem. Nie czułem go. A jak wytrzymasz tą sytuację, która będzie w tych tygodniach, tak? Po tej walce, że ci kibice, którzy teraz gwizdali, zacznie się, wiesz... Proszę bardzo, co ja tam będę gwizdali? Proszę bardzo. Niech się dzieje, co chce. Nie. Co oni mogą zrobić? Ja dalej gwizdają. Ja teraz tak wyjeżdżam z kraju. Kiedy? Za 2 tygodnie, jakieś 2-3 tygodnie. Na ile czasu? Gdzieś na miesiąc, półtora. Gdzie wyjeżdżasz? Wszędzie. Do rodziców. Ja do rodziców. Ale pas został. Jakby nie było, na punkty grałem. Wróciłeś po miesiącu z Czeczenii. Jak teraz patrzysz na to, co się wydarzyło w Gdańsku? Jak patrzę, to ogólnie było to, no wiesz, no, dziwna sytuacja jest ogólnie teraz. W tych czasach jest dziwna sytuacja, więc jak na to patrzę, no ja po prostu staram się, wyłączyłem się od tego wszystkiego. Tak jak sobie powiedziałem, że chcę odpocząć od sportu. Trenuję tylko dla siebie, dla przyjemności. Robię sobie przymusowy odpoczynek roczny. Tyle, no, co tam się stało, już tego nie ma. Mnie tam już nie ma. To jest przeszłość. Ja jestem tu i teraz. Więc to coś tam, nie myślę o tym, nie będę o tym myślał już. Czy na pewno wrócisz do walki? Wiesz, no, to jest to, co tak naprawdę zawsze kochałem, nie? W tym roku jakoś dziwnie przestałem to czuć, tą chemię z tym sportem. Więc dlatego robię sobie przerwę. Dzisiaj już powoli zaczynam czuć chęć powrotu, chęć zaczęcia przygotowania do jakiejś walki i tak dalej, więc ale i tak hamuję się, bo chcę sobie naprawdę poczuć ten taki prawdziwy głód tej walki i chcę wrócić taki, jak byłem kiedyś. Tak czekam na ten moment i wracam. Wierzysz w to? Ja powiem ci tak, czy ja wierzę w to? Jak zaczynałem trenować MMA, sobie nie zdawałem sprawy, że tak daleko to pójdzie. Nawet sobie w ogóle nigdy bym sobie nie pomyślał, że to do czegoś takiego dojdzie, że MMA będzie tak popularna w Polsce i uda mi się coś w tym sporcie osiągnąć. To więc czy ja wierzę? Oczywiście, że wierzę.
fully aware Mohamed starts at such a pace. He'll be looking to try and take one of those legs, take him down. He's fought Kendall Grove, he's pretty much the same height, I think exactly the same height as Luke Barnett, and if you watch that fight back, although it was 5 years ago, he charged in, rolled for a leg lock and got a straight ankle lock, and Barnett's got to be very careful. Big right hand there from, oh my goodness, Khalidov swarming! Oh, that's it! That is it! Mamed Khalidov has taken out Luke Barnett. Within the first minute, he caught him with that right hand, and I said he starts fast. And once he caught him, he did not let him off the hook. Światła oślepiają cię lub dają błyszczeć klatka. Ogranicza cię lub rodzi iskrę, walka. Krew potu ze świat na barkach. Jedyne co cię ogranicza, brak to wyobraźnia. Światła oślepiają cię lub dają błyszczeć klatka. Ogranicza cię lub rodzi iskrę, walka. Krew potu z ostra jazda. Nie wchodzi w grę porażka. Satysfakcja, pusta szatnia i tylko się przebija blask świtu. Wojownicza prawda nie dla brawcy zachwytów. Honor najważniejszy jest dla wojowników i słowo dane sobie, nie foto dla periodyków. Z pokorą, bo tylko tak się dosięga szczytów. Diamenty z podwórka dzięki pięściom z granitu. Gdy wyprowadzasz cios, wciąż pamiętasz o uniku. Ani tu, ani w życiu nie zamkną nas w narożniku. Trening, ciężka praca na piedestale. Jak wysoko iść, mówią góry na Kaukazie. I jak daleko trzeba iść, nieraz się przekonałeś, że mistrzowie i legendy to coś więcej niż przypadek.